Dlaczego Polska? Gdybym spisywała najczęściej zadawane mi pytania, właśnie to pytanie znalazłoby się w pierwszym miejscu. Mam dwie standardowe, krótkie odpowiedzi na nie. W sumie to do końca nie wiem. Lub po prostu było to aktem wiary. W dzisiejszym filmiku nie chodzi o 2-sekundową odpowiedź, więc jeśli jesteście naprawdę zaciekawieni, zapraszam do oglądania. Ja w tym czasie przygotuję jeden z moich ulubionych polskich posiłków. Liczę na Wasze wskazówki w komentarzach, które pozwolą mi poprawić stosowane przeze mnie nietypowe, a może nawet niepoprawne metody w kuchni. Jeśli oglądaliście mój filmik o amerykańskich ciasteczkach, wiecie już, jak wyglądało moje dzieciństwo i dorastanie. W tamtym filmiku wspomniałam o momencie, w którym uwierzyłam, że przez Jezusa moje grzechy zostały mi wybaczone i mogę żyć we właściwych relacjach ze świętym Bogiem. Miałam wtedy 13 lat i zaczęłam zastanawiać się, co oznacza życie z Bogiem. Byłam i dalej jestem przekonana, że jeśli istnieje ktoś taki jak wszechmogący, osobisty Bóg, którego Pismo Święte opisuje, ten fakt ma zdecydowany wpływ na każdą sferę naszego codziennego życia. Tylko w jaki sposób? Moja odpowiedź na to pytanie często się zmieniała, ponieważ ja sama też się zmieniałam. Powoli zbliżyłam się do dojrzałości. Uczyłam się dużo o sobie, Bogu i świecie. Odkryłam swoje mocne strony i słabości. Podążałam różnymi ścieżkami, podnosiłam też porażki i ciągle wracałam do słów apostoła Pawła: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Bardzo istotna w mojej wierze jest aktywność we wspólnocie chrześcijańskiej. W Nowym Testamencie widzimy piękną rzeczywistość, w której wszyscy wierzący udzielają się na rzecz wspólnoty według swoich możliwości. Takie opisy sprawiły, że ja również poczułam chęć i uznałam konieczność zaangażowania się. Rozpoczęłam służbę w moim kościele, gdy miałam około 15 lat. Prowadziłam lekcje biblijne dla młodych dzieci. Później organizowałam wydarzenia dla młodzieży. Tłumaczyłam kazanie na język migowy dla osób niesłyszących. Robiłam wszystko, co miałam w mojej mocy, aby budować wspólnotę wierzących i podzielić się z niewierzącymi nadzieją Jezusa. Bardzo ważne dla mnie są również słowa Jezusa wypowiedziane przez Niego do uczniów, zanim wrócił do nieba. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Od 13 roku życia byłam pewna, że moje życie i moja służba dla Pana nie będą ograniczone wyłącznie do mojego rodzinnego miasta. Fast forwarduję do 2019 roku. Dalej mieszkałam w swoim rodzinnym mieście i byłam bardzo szczęśliwa. Miałam pracę, którą kochałam. Byłam zdrowa i aktywna. Miałam bliskich przyjaciół i dobrych znajomych. Miałam mnóstwo możliwości i moja przyszłość błysnęła szczęściem. Zaczęłam rozmyślać, a może Pan Bóg faktycznie chce, abym po prostu służyła Mu tutaj. Może to jest moje miejsce. Wcześniej takie myśli niosły ze sobą odrobinę rozczarowania, gdyż naprawdę pragnęłam wyjechać na jakąś służbę za granicę i z różnych powodów do tamtej pory nie miałam takiej możliwości. Jednak w końcu poczułam się zupełnie zadowolona i pewna, że cokolwiek czynię, gdziekolwiek służę, moje życie jest skierowane ku chwale Bożej. Myśli o służbie za granicą ucichły. A nagle bum!
Moje życie zostało wywrócone do góry nogami. Prawie przypadkowo wysłuchałam wywiadu, który przekonał mnie, że moja wewnętrzna chęć na zagraniczną służbę nie była daremna. Chcę podkreślić, że wcale nie musimy gdzieś wyjeżdżać, aby służyć, budować chrześcijańską wspólnotę czy dzielić się nadzieją. Tylko ja byłam osobiście pewna, że moja chęć, moje umiejętności i moje życiowe okoliczności wreszcie były w zgodzie ze sobą i prowadziły mnie daleko od domu. Szukałam więc mądrości u Pana, rady od zaufanych przyjaciół i w końcu szukałam możliwości służby w różnych miejscach, w których z jakiegokolwiek powodu nie ma zbyt chętnych na duchową służbę. Zanim przejdę do ciekawego punktu, dlaczego Polska, powiem trochę o moich myślach w trakcie tego procesu. Wiedziałam, że w moim kościele było dużo osób, które byłyby w stanie zastąpić mnie i mogłabym spokojnie odjechać. Mała szkoła, w której pracowałam i z którą byłam mocno związana, przeżywała najlepsze czasy swojego istnienia. Moja rodzina również dobrze sobie radziła i moi rodzice w pełni popierali moją decyzję. Miałam już spore doświadczenie, nie tylko jako wolontariuszka, ale również w swoim zawodzie. I zaczęłam zdalne studia magisterskie w kierunku teologii egzegetycznej. Moja decyzja, chociaż została podjęta dosyć szybko, nie była pochopna. Szukałam więc możliwości w różnych krajach. Stworzyłam listę 7, może 8 krajów. Nie, Polska nie była jednym z nich. Akurat żaden kraj europejski nie znajdował się na liście. Ale pewnego dnia dowiedziałam się, że w Polsce jest bardzo mało kościołów protestanckich i znajduje się tam stanowisko, że tak powiem, dostępne dla mnie. Opis tej możliwości nie był szczególnie ekscytujący. Nie miałam wcześniej żadnej styczności z Polską. Jednak nie byłam w stanie zapomnieć o Polsce od momentu, gdy pierwszy raz o niej pomyślałam. Zachęcano mnie do dalszego rozważania innych opcji, ale poczułam prowadzenie Ducha Świętego: nie miej planu B. Jestem osobą, która zawsze ma piękny plan A, wyszczególniony w zeszycie w różne kolory, oraz ewentualny plan B, również dobrze przemyślany. Plany C i D też chodzą w grę, ponieważ dobrze wiemy, że życie jest nieprzewidywalne. Tym razem jednak droga była prosta. Nie miej planu B. Pan Bóg prowadzi do Polski, więc do Polski pojadę. Ten stereotyp, że Amerykanie nie są w stanie znaleźć Polski na mapie, jest niestety prawdziwy dla większości, w tym mnie. Muszę również rozczarować Polaków, gdy zdradzę fakt, że wcale nie uczymy się o Tadeuszu Kościuszce w szkole. List Jakuba nakazuje: niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia. Przyjechałam do Polski w pewnym sensie, aby mówić, rozmawiać o Jezusie z innymi wierzącymi oraz z tymi, którzy jeszcze nie znaleźli nadziei w Nim. Zanim jednak zaczęłam cokolwiek mówić, chciałam dokładnie słuchać. Po podjęciu decyzji o wyjeździe wpisałam w Wikipedii słowo Polska, nie wiedząc niczego i pragnąc słuchać i rozumieć. Zainstalowałam Duolingo polski i nawiązałam zdalny kontakt z Polakami, którzy szybko zostali moimi prawdziwymi przyjaciółmi. Pozwólcie, że znowu fast forwarduję, gdyż, będąc szczerze, moje życie zupełnie się posypało prawie bezpośrednio po mojej decyzji o przyjeździe do Polski. Przeżyłam najtrudniejszy rok mojego życia i na razie wolę nie wspomnieć tego czasu.
W skrócie powiem tak. Byłam zraniona, zasmucona i zagubiona, a Pan Bóg był miłosierny, cierpliwy i wierny. Jakoś przygotowałam się do wyjazdu i we wrześniu w 2021 roku wylądowałam w Polsce. Rozpoczęłam ciężki proces przyzwyczajenia się do nowej służby, nowych ludzi, nowego języka, nowej kultury i innego podejścia do życia. Czuję dużo szacunku wobec Polsce i mam milion powodów, mniejszych i większych, aby ją kochać. Nie ukrywam jednak, że życie tutaj jest dla mnie trudniejsze niż moje poprzednie życie w Stanach. Nigdy nie poczułam się taka samotna i niepewna siebie jak tutaj. Często odczuwam stres i rozczarowanie i nie zamierzam zamaskowywać tej rzeczywistości. Natomiast w żadnym momencie nie mam wrażenia, że podjęta przeze mnie decyzja o przyjeździe tutaj była błędem. Czasami właściwa droga to trudniejsza droga. Czasami zamieniamy tymczasowe szczęście za długotrwałą radość. Wiem, że poszłam za Jezusem w kierunku, który wskazał. W ten niełatwy, pełen wiary sposób pragnę żyć z dnia na dzień, dokądkolwiek On mnie prowadzi. Tak więc na pytanie, dlaczego Polska, mogę zgodnie z prawdą odpowiedzieć nie wiem lub było to aktem wiary i dla mnie te odpowiedzi są satysfakcjonujące. Chciałabym zostawić Was z taką myślą. Bohaterem mojej historii nie jestem ja. Bohaterem mojej historii jest Jezus. To On nadaje sens mojemu życiu i pokój nawet trudniejszym dniom. Dokładnie tak, jak obiecał, mówiąc: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Trzymajcie się, kochani.